na 2 nogach i 4 kołach. Robimy podróże. Małopolska głównie kojarzona jest z Krakowem i Zakopanem. Tymczasem kryje w sobie znacznie więcej skarbów, jak choćby królewska Landskrona, do której Was dzisiaj zapraszamy. Landskrona zlokalizowana jest zaledwie 30 km od Krakowa. I to właśnie to w połączeniu z pobliskimi lasami było powodem założenia tego miasta. Król Kazimierz założył miasto w XIV wieku po to, aby mieć się gdzie zatrzymać podczas wyjazdów na polowania. Obecnie do Landskrony przyciąga turystów jej rynek o wymiarach 90 na 110 metrów, który otoczony jest pięknymi domami. Te drewniane, charakterystyczne domy w większości pochodzą jednak z XIX wieku, bo oryginały strawił ogromny pożar w 1869 roku. Jedno jest jednak pewne. Budowa Landskrony na pewno przebiegła sprawnie, bo przecież nie trzeba było żadnych pozwoleń. Co król powiedział, to było. Jest jednak w Landskronie taki dom, który przetrwał pożar w XIX wieku i obecnie znajduje się w nim muzeum. Izba pamiątek, gdzie można podziwiać kulturę, tradycje, poznać historię tego miejsca. Landskrona nazywana jest często miastem aniołów. Wszystko związane jest z festiwalem Anioł w Miasteczku, odbywającym się w Landskronie na początku grudnia. To właśnie wtedy na ulicach pojawia się mnóstwo aniołów, napędzając świąteczną atmosferę. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w wielu miejscach wsi możemy napotkać większe i mniejsze anioły. Tej budowli nie mogło zabraknąć w mieście, które tak naprawdę stworzył król Kazimierz. Kościół pierwotnie wybudowany w wieku XIV, niestety zniszczony przez potop szwedzki i Konfederację Barską. Obecny wygląd kościoła to wiek XIX. Król Kazimierz wielkim władcą był i chciał, aby nie tylko Landskrona pełniła funkcję obsługującą jego dwór i miasto Kraków, a właściwie Wawel, ale chciał także, aby bronić się przed księstwem oświęcimskim, których władca złożył hołd królowi czeskiemu. W związku z powyższym trochę nam było razem nie po drodze i tak powstała właśnie twierdza na wzgórzu, Landskroński zamek.
Korona to klimatyczne miejsce na mapie atrakcji Małopolski. Warto tutaj wpaść, szczególnie, że da się je zwiedzić kilka godzin. Niestety nie jest to najlepszy pomysł dla osób, które poruszają się na wózkach z racji na wszechpanujące trudne warunki nawierzchniowe, ale klimatyczne drewniane domki, możliwość zobaczenia ruin zamku to coś, co na pewno przyciąga do Landskorony. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejne filmy.